Dashbur, witam Was na kolejnym wyjściu, w kolejnym odcinku Sudeckiej. Słuchajcie, jest poranek, słychać jak ptaki śpiewają, jest po zimnej zaśce, więc już mamy drugą połowę maja. Czy jest ciepło? Nie jest zimno, tak bym powiedział. Idziemy na podchód, będziemy sobie pochodzić za dzikami. Pójdziemy sobie ścianą tak naprawdę poligonu, bo tu mamy za nami poligon. Tu mamy pola uprawne i nie byłem dawno w tej części obwodu, bardzo dawno. No i zobaczymy, czy jakieś dziki tu schodzą. Zobaczymy, rozejrzymy się za rogaczami. W tym kole byli dewizowcy, już pojechali, nie ma ich, więc bardzo dobrze. Więc pójdziemy się przejść i zobaczymy. Może jakiegoś rogacza fajnego spotkamy. Dzisiaj widzicie skiplaufem, dzisiaj na podchód, więc zaraz sobie załadujemy sobie broń i idziemy się przejść. O tym urządzeniu Wam opowiem później. Wpadła w nasze ręce nowy H-Block 4K, ale o tym jak już będzie całkowicie widno. Nie przedłużając, ruszamy. Jest ambona po drodze, może siądziemy na tej ambonie chwilę, zobaczymy w jakim jest stanie, bo nie byłem bardzo dawno. No i tyle. Także wiatr mamy bardzo dobry, wieje od pól, więc nie przedłużając, ruszamy na podchód. Pamiętajcie o łapie do góry, o subskrypcji. I jeszcze jeden temat, ale to poruszymy sobie go troszkę później. My ruszamy na polowanie. Dashbur. Mamy lisa. Wypatrzyłem go w termowizji, przełączyłem, ponagrywałem, to słuchajcie, są jardy poustawiane. Jeszcze nie zdążyłem przestawić, więc szybko go przestawię na metry. Słuchajcie, doszliśmy tutaj do pól, do pól, idziemy cały czas krajem pól, ale tutaj mamy widoczność już taką fajną, podejdziemy sobie jeszcze ze 100 metrów, ale powiem Wam tak, pierwsze wrażenie,
Jak widzieliście, nawet jardy były ustawione. Michał zakładał pasek w drodze, ponieważ to urządzenie do nas przyszło w tym tygodniu. I powiem Wam tak, nie jest to urządzenie bez wad, ale dzięki tego, że jest tutaj sensor termowizyjny, mamy sensor optyczny, czyli dzienny, mamy też sensor nocny, czyli możemy oglądać to w trybie noktowizji. Mamy tutaj dalmierz, no jest to fajne urządzenie, tym bardziej na polowania o tej porze roku. Nawet w normalnej lornetce ciężko byłoby tego lisa wypatrzyć, czy borsuka, który tam podążał. Wypatrzyłem go w termo, 3 razy trzeba nacisnąć guzik, ale to właśnie jest błąd tego urządzenia, a to powiem Wam później, bo ja już widzę, po prostu mam to w ręce 10 minut, już wiem, co bym tu zmienił. Natomiast można od razu po wypatrzeniu termo, to termo nie jest rewelacyjne, to jest ten sensor słaby, ale można od razu przełączyć się na tryb optyczny i zobaczyć, co tam tak naprawdę jest. Ale pozwoli Wam to od razu zlokalizować zwierza, no jest to naprawdę fajne, no podoba mi się. Idziemy jeszcze kawałek dalej, bo tam mamy pole, gdzie lubią dziki schodzić taką uprawą róż. No i zobaczymy, w jakim stanie ambona jest, może sobie usiądziemy na ambonie, bo jeszcze słońce nie wstało. Dziki tutaj mają bardzo... One potrafią tu późno zejść, ponieważ tych pól tu jest sporo. Dobra, nie przedłużając, idziemy jeszcze około 150 metrów zostało do ambony i może tam poczekamy trochę dłużej, a jak nie, to przejdziemy się wzdłuż róż. Odeszliśmy kawałek od ambony. Widzę, że jest tu jakaś uprawa. Jest to uprawa soi. Widać, że tutaj tropów jest masę. Ta zwierzyna tutaj na tę uprawę ewidentnie wychodziła w trakcie zasiewu. I podejdziemy sobie jeszcze 100 metrów, może 150, bo bardzo często, dawno tu nie byłem, jak Wam powiedziałem na początku, ale bardzo często zwierzyna schodzi tam. Tam ma weksel. Tu jest uprawa róży. Mamy u nas dosyć dużo róży. I napłatki na perfumy, nie perfumy, takie tematy na mydła. I tu jest akurat plantacja mała, wiem, znaczy mała. Tej róży mamy dużo więcej na sąsiednim rewirze, natomiast tutaj sytuacja jest taka, że ona została zmniejszona, bo ona była większa. Zwierzyna bardzo często przez tą różę przechodzi i schodzi tutaj na poligon, ale jeszcze kawałek dalej. Ale tutaj Michał Wam pokaże, masę jest śladów, słuchajcie, że ta zwierzyna tutaj chodzi, szczególnie dziki. Idziemy jeszcze dalej.
No i podeszliśmy w to miejsce, w które chciałem. Zwierzyna było oczywiście, tak? Były jelenie. Michał nagrał kamerą. Ja nagrałem habrokiem. Oczywiście wszystkie te nagrania Wam wstawimy, więc powiem Wam, że dochodząc już do tego miejsca, już było widać, że tutaj jest ten ruch zwierzyny spory, bo było śladów dużo. Były zejścia, były wagi, przynajmniej 2-3 w miarę świeże, które świadczyły o tym, że ta zwierzyna tędy schodzi. Natomiast pytanie, czy ona już zeszła? Jak widzieliście, jelenie raczej już z pól zeszły, już były tutaj z tyłu nas, się spłoszyły i poszły z powrotem w pole. A czy dziki jeszcze zeszły? Czy jeszcze nie zeszły? Czy już są za nami? Tego nie wiem. Natomiast poczekamy sobie tutaj na spokojnie. To jest dobre miejsce. W ogóle kiedyś to miałem taki plan, żeby tą ambonę postawić. Tylko że tak naprawdę tego pola, na którym my stoimy, to było może 35, może 40 metrów, już zaczynały się te róże. Natomiast teraz w tej chwili tego pola jest, teraz to Wam powiem, gdzie jest, bo mam dalej przecież, więc mogę zmierzyć, gdzie jest do róż. A teraz jest 95 metrów. Więc powiem Wam, że teraz już fajnie byłoby tutaj urządzenie jakieś postawić. Bo ono by musiało stanąć gdzieś w tym miejscu, gdzie stoję ja w tej chwili, tak? Trzeba pamiętać, że oczywiście ambona pójdzie do góry, więc będziemy lepiej widzieli, bo w tamtą stronę już widzimy gorzej. Z tej strony, z której żeśmy przyszli, dlatego, że to pole upada w dół. To jest teren podgórski, pagórkowaty, kotlina, więc też trzeba wziąć to pod uwagę. I tutaj przesunięcie ambony 10-15 metrów ma kolosalne znaczenie. Więc powiem Wam, że akurat ja uważam, że to miejsce tutaj jest naprawdę świetne. I tak się biję z myślami, czy coś tu nie zrobić, ale na pewno nie dzisiaj, na pewno nie teraz. Więc na spokojnie, myślę, że to jest temat na pożniwach, jak będzie można tutaj wjechać. A tymczasem nic, postoimy, bo tak jak Wam mówię, to jest ostoja za nami i stąd dziki zwierzyna wychodzi i do tej ostoi zwierzyna wraca. Więc sobie na spokojnie postoimy i poczekamy, czy jakieś kabany nam tu przychodzić jeszcze nie będą. Godzina jest młoda, bo jest przed 5 rano jeszcze, więc na spokojnie poczekamy. Dobra, za chwilę Wam opowiem o habroku 4K. Mieliście już parę zajawek w materiale. Michał powstawiał. No i może będzie można, będziecie mogli ocenić sami, bo mi się podoba jak na razie. Chociaż dwie rzeczy tutaj są do zmiany w tym urządzeniu. Może jak nas HIK ogląda, albo przynajmniej ktoś z Polski z HIK-a, to zrobię. Bo to jest, myślę, że jedno to jest do zrobienia. O, zobacz, się odzywa. Może dziki już są za nami. Jedno to jest do zrobienia, podejrzewam, w formie aktualizacji, a drugie to już niestety się trzeba zrobić inaczej. Ale dobra. Oho. Ciekawe, czy na nas, czy na dziki. Ale przesuwa się w naszą stronę, więc wydaje mi się, że nie na nas, był dalej. Poczekaj. No już wiemy, na co rowecz szczekał, na byki. Ten powiat mamy centralnie od pola, w stronę poligonu, więc no więc niestety nie udało się ich długo ponagrywać, ale nagrane są i habrokiem, i nagrane są kamerą. Więc miejsce to jest kolejny taki punkt, który stwierdza, że urządzenie łowieckie tutaj by się przydało. Ale nic, postoimy jeszcze chwilę, później sobie tam wejdziemy, pójdziemy tam jest, zobaczymy za rogaczami, tam są takie łąki
No i pójdziemy w stronę samochodu, ale mamy jeszcze czas. Także na dziki jeszcze poczekamy w tym miejscu. Myślę, że z 5-10 minut postoimy. No jak widzicie, to jest uprawa tej róży. Teren wybitnie fajny dla zwierzyny drobnej, dla sarny, ale również dla dzików. Idziemy sobie powolutku, coś tutaj się już szło. Może być ślad tych jeleni, ale coś tutaj ewidentnie tędy schodzi, więc idziemy sobie kawałek, tam w dół jest taka łąka, zerkniemy na tą łąkę, czy nie ma rogacza i pójdziemy w prawą stronę. Zawsze dobrze poczekać po tej porze roku. Z kozą lubi być rogacz. Tu widzicie, że ta koza prawie wybarwiona już jest. Suknię zimową zrzuciła. Więc jest to ewidentnie koza młoda. Jest starsza koza, te starsze zmieniają suknię najpóźniej. Tak samo rogacze. Im starszy rogacz, tym tą suknię zmienia później. A tutaj ewidentnie młoda kózka, zaciekawiona, stoi od nas 40 parę metrów, bo zmierzyłem dalmierzem. Widzieliście w materiale. No i tak sobie obserwuję nas. Idziemy.
No i słuchajcie, to mamy tam rogacza. Rogacz jest ponad 200 metrów. Szóstak regularny. I powiem Wam tak. Normalnie wypatrzony przez Habroka w opcji włączonej termowizji. Widzimy ciepły punkt. Przełączam się na optyczny. Widzę, że leży rogacz. Luneta razy 12. Oceniłem. Wiem, co to za rogacz. Nie interesuje nas w ogóle. Więc teraz, nie przedłużając, wyjdziemy sobie na szczyt tej górki, która jest za mną. Spojrzymy na pola i tam Wam coś więcej powiem na temat tego Habroka 4K. Bardzo fajny poranek. Słuchajcie, mega dużo zwierza, dzików nie ma, ale nie znaczy, że ich nie będzie. Po tych różach, żeśmy się przebijali przez te róże, to tak trochę jak w Afryce, słuchajcie. Taki burz, kolce, dosłownie tak można trochę nawiązać do wyprawy na czarny ląd. Dobra, nie będziemy przedłużać, idziemy zobaczyć jeszcze z drugiej strony wzniesienia, tam będziemy mieli przepiękny widok. Idziemy sobie na szczyt takiej górki, pagórki można powiedzieć, i rozciągnie nam się widok na całe, na taką dolinę takich pól. Ruszamy. No i słuchajcie, doszliśmy do tego miejsca. Mówiłem Wam, że będzie pięknie. Tam z tyłu góry Bystrzyckie, w dole ta miejscowość Prostowice, z tyłu za moimi plecami nie widać Kłodzko. No i tak sobie postanowiłem po pierwszych, dobra, uwaga, czas, zobaczymy po jakim czasie. Po pierwszych prawie 2 godzinach użytkowania Habroka 4K, wyciągniętego z pudełka, włożone baterie. Krótko i na temat. Urządzenie, które posiada w sobie obraz optyczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Tutaj ma iluminator. Tutaj jest wbudowany dalmierz pod spodu. Tutaj, o, tu macie dalmierz. W tym okularze, tutaj jest noktowizja, tu jest termowizja. Odnośnie po kolei. Odnośnie dalmierza. Mega precyzyjny, znany z poprzedniego modelu Habroka, którego używaliśmy, Haku. Używamy zresztą cały czas do dzisiaj. Natomiast dalmierz jest ten sam. Iluminator jest ten sam. Czyli powiedzmy na 3 z plusem ten iluminator są lepsze. Jak się go dopali tutaj od spodu, w tym miejscu, gdzie się wkłada przejście na statyw, dołożymy sobie uchwyt z Allegro rowerowy do latarki za niecałe 30 zł, bo wtedy idealnie pasuje na ten gwint, nie trzeba żadnej redukcji, i pod spodem wrzucamy drugi iluminator i robimy wtedy z tego urządzenie nocne, noktowizyjne, bardzo, bardzo dobre. Ale przejdźmy do tego, jaka była idea stworzenia tego oto urządzenia, tego Habroka przez producenta. Idea była taka, żeby zrobić lornetkę dzienną na matrycy 4K, tak jak macie w Alpexie, ale żeby ułatwić sobie obserwację, na przykład teraz, w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, ale myślę, uważam, że przez cały rok, jakby lokalizację tej zwierzyny, wstawiono tutaj sensor termo, tylko ten mały, ten chyba, ja nie pamiętam, będę mówił z głowy, jak coś to mnie poprawcie w komentarzu, 256. No to nawet nie jest ten 388, tylko 256. Ale tu chodzi o to, żeby w ciągu dnia wyłapać detekcją punkt cieplny. Jak wyłapiecie, no to wtedy możecie sobie przełączyć na tryb optyczny. 2 rzeczy, które są do poprawy, które mi się nasuwają na już. Pierwsza pewnie do zrobienia aktualizacją, więc być może ktoś to z Hika będzie oglądał i to zrobią. Po pierwsze, moim zdaniem nie powinno być tak, że tym guzikiem,
czyli gdzie przełączamy tryby, dokładnie mówię o tym przycisku. Wchodzimy w tryb termo, na przykład ja lubię jak jest zwierzyna czarna, ale ktoś lubi jak jest zwierzyna biała i żeby dojść do pozycji optycznej to trzeba naciskać bum, 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 chyba 4 czy 5 razy i dopiero wchodzimy na tryb optyczny. Tak nie powinno być. Uważam, że powinny być tryby kolorystyczne, termowizyjne przełożone na jakikolwiek inny guzik, dlatego że ja ustawiam sobie zwierzynę powiedzmy czarną w obrazie termowizyjnym, natomiast optyczny jedno naciśnięcie przełączam się od razu na optyczny, a nie szukam aż się przełączy. To mnie denerwuje. Czasami gdzieś tam można zrobić jeden klik za dużo i znów od początku trzeba wracać. Natomiast druga rzecz, i to jest bardzo ważne, i to jest myślę kolejny krok, który HIK tutaj powinien poczynić, to jest, moi drodzy, stabilizacja obrazu. To jest urządzenie cyfrowe. Kamerą, którą nagrywa Michał teraz, mamy stabilizację ileosiową? 3-osiową? Czy z 2-osiową? 3-osiową, no okej. Tu nie ma żadnej stabilizacji. Jest to obraz, widzimy w trybie cyfrowym. Jeżeli go zaczynamy zoomować na tym podstawowym powiększeniu, jeszcze jest ok. Natomiast no, nie jest ideą lornetki dziennej, żeby to powiększenie było małe. Natomiast jeżeli dochodzimy do powiększenia, powiedzmy, ja zaraz wam powiem jakie jest powiększenie, bo ja nawet nie patrzyłem, ale zaraz wam wszystko powiem. Optyczne w termo jest 4,3, więc takie niezłe, bym powiedział. Ale przejdźmy sobie na... Jest optyczne, podstawowe w wersji dziennej mamy 5,5, więc tragedii nie ma. Kolejnym, tutaj ja będę sobie podglądał, kolejnym jest 11 i tu już się robi problem. A kolejnym jest 22 i tu jest w ogóle problem. Więc powiem wam tak, jeżeli by tutaj pomyśleli i zrobili stabilizację obrazu dwuosiową, nie musi być trzyosiowa, wystarczy byłoby rewelacyjnie. Ale to jest, myślę, że kolejny krok w ewolucji tego sprzętu. Z drugiej strony, ostatnio oglądałem któryś ze starszych odcinków Piotrka Boufała w Pogoni za sumę. Kto nie oglądał, to niech sobie zobaczy. Bo fajny kanał. Ja też czasami na te ryby gdzieś tam jadę, gdzieś tam z Piotrkiem się wybieramy na te sumy. I mi się strasznie podobał ten jego odcinek, gdzie tam zaczęli go ludzie hejtować odnośnie tego, że używa echosondy. No i to tak też trzeba się z tym zgodzić, ponieważ rzeczywiście u nas pod odcinkami bardzo często się zdarza, że używasz termo, używasz NOK, to poluj normalnie. Słuchajcie, żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo wyboru. Jeżeli ktoś ma wybór i chce, tak jak my dzisiaj, wstać sobie rano, pójść na polowanie, wziąć normalny sztucer, łamany, nawet nie repetier, z normalną dzienną lunetą. Do tego zamiast lornetki tradycyjnej, z którą praktycznie zawsze chodzę, dostaliśmy tego habroka, to my go dostaliśmy po to, żeby wam go pokazać. Jeżeli ja jestem dzisiaj na etapie, chcę kupić sobie łódkę i do tej łódki potrzebuję silnik, no to nie szukam w gazetach, nie szukam recenzji gdzieś tam, tylko sobie oglądam materiały na YouTubie. Tak? I powiem wam, że dla mnie to jest takie normalne. Natomiast jeżeli ktoś dla was tak naprawdę producent produkuje jakiś produkt, chce go oczywiście sprzedać, no po to go robi, to jest normalne. A wy możecie to zobaczyć, jak to działa i posłuchać normalnej opinii, to naprawdę temat hejtowania, nie hejtowania, to trzeba sobie złożyć między bajki, bo tak się nie robi, tak? To po prostu staramy się wam to pokazać, później trzeba to oczywiście przywrócić do domu, trzeba to fajnie zmontować, żebyście mogli zobaczyć i tak dalej. Więc podkreślam jeszcze raz, nie ma co walczyć z postępem, z techniką. Można z niej nie korzystać, ale natomiast walczenie jest bez sensu. Dobrze, że piszecie, że są te komentarze. Ja to się cieszę, że zaraz tam się pewnie znajdą jakieś takie komentarze, że najlepsza stara size 7x50, można wszystko z tym, bo ja polowałem z tym 15 lat i było wspaniale. Poluj dalej, masz prawo wyboru, poluj z size'em 7x50, ale być może ktoś chce kupić tego habroka. Co do ceny to zaraz sobie dojdziemy, bo wcale nie jest wysoka, moim zdaniem. Przy tym, co daje nam producent w tym urządzeniu. Natomiast każdy ma prawo wyboru, więc a ci, co piszą te komentarze, super, że piszą, bo robią betoniarkę po prostu pod filmem i algorytmy to lubią, to napędza.
Ja Wam powiem tak, na początku myślę, że jeżeli by się udało, żeby producent wprowadził rzeczywiście tę stabilizację obrazu, no byłoby to urządzenie moim zdaniem na dzień dzisiejszy kompletne. Zawsze można coś poprawić, zawsze można, nie wiem, zwiększyć matrycę do 8K, tak? Zrobić no coś tam. Nie znam się na tym, tak słuchajcie, mega, ale na dzień dzisiejszy, patrząc pod względem ergonomii, patrząc pod względem zasilania, o, słuchajcie, no Habroka znacie, tak? Dwie baterie 18650 włożyliśmy, nawet nie ładowałem tych baterii, słuchajcie, wyciągnąłem je z pudełka, były naładowane. Na razie nam jedna kreska spadła, ale nie wiem do jakiego stopnia były naładowane, czy były full, czy nie. Po prostu jadąc tu rano na polowanie jeszcze po ciemku, Michał zakładał pasek i wkładał baterię, tak? Więc to tak wszystko było robione, może nie na spontana, ale wczoraj jakoś mi się zapomniało. Rano wpadłem, obudziłem się po 3:00, kawa, wrzuciłem Habroka i po prostu i jedziemy w teren. Więc samo zasilanie, sama ergonomia urządzenia jest naprawdę dobra. Słuchajcie, co do ceny. To urządzenie kosztuje niecałe 7000 zł. I teraz jak popatrzymy na to, że mamy tutaj opcję podglądu przez termowizor, tam w kilku trybach kolorystycznych. Termowizor trójka z minusem. To nie jest termo, słuchajcie, z Habroka wyciągnięte 640, bo jakby to było na 640, na 4K i tak dalej, to by kosztowało dużo więcej, więc tutaj chodziło o to, żeby zrobić produkt troszeczkę bardziej budżetowy, ponieważ już teraz mamy rodzinę Habroków jakby 3 modele, a tak naprawdę 6, bo można sobie iluminator wybrać, ale to tak najmniej istotne. Mamy Habroka z matrycą 640, jeżeli chodzi o termo, 388 i ta mała chyba 256. Mamy, czyli patrzymy przez termo, co widzieliście w odcinku wcześniej. Mamy optyczne dzienne, optyczne nocne, czyli noktowizję i mamy dalmierz, więc mamy kompletne urządzenie. Ten dalmierz jest naprawdę potrzebny. Ja uważam, że już Wam kiedyś to mówiłem, że jednym z najlepszych zakupów, jakie zrobiłem do swojego sprzętu, to był lornetka z dalmierzem. I tutaj w przypadku na przykład polowania na rogaczy w ciągu dnia, to się naprawdę przydaje. Brakuje stabilizacji i to przełączanie tych trybów. To mnie irytuje i powinno być to zrobione inaczej. Powinno być to zrobione, mamy termo i dopiero ustawiamy sobie jeden kolor i przełączamy tylko z termo na dzienny. A po co te kolory tam przechodzić? Przecież mi to... Uważam, że to jest do zmiany. Myślę, że jak zrobią kolejną wersję, będzie miała już stabilizację i wtedy będzie sztos. I wtedy możecie to wszystko, słuchajcie, jeszcze najważniejsze, możecie to wszystko oczywiście nagrywać, tak? To jest oczywiste, no przecież nagrywałem to dla Was, ten materiał, więc możecie sobie wszystko nagrać, jak macie nawet jakieś takie sytuacje, gdzie nie musicie strzelać, tak? A nie macie czym nagrać, nie musicie kamery nosić, więc bierzecie sobie lornetkę, cyk, nagrywacie, pooglądacie, wrzucicie do domu, zrzucicie materiał, połączycie się z aplikacją, bo to wszystko na jednej aplikacji działa, więc to jest takie, no myślę, że urządzenie fajne. Więc Habroczek moim zdaniem warty, tych pieniędzy na pewno warty. Jakbyście dzisiaj mieli kupić sobie osobno termo, osobno nokto, osobno dalmierz, osobno lornetkę, to jest 5 kg sprzętu i na pewno w tej kwocie tego nie kupicie, na 100%. Dobrze, to będziemy powoli się zwijać w stronę auta. Do auta mamy kawał drogi w ogóle, Michał. To musimy się przebić przez to pole. I dzików, tropy były, śladów było bardzo, bardzo dużo. Jelenie były, sarny były, lisy były. Słuchajcie, zając jest. Nie, poszedł sobie. Nie ma już. Był, ale poszedł. Więc poranek świetny. Aha, i coś Wam jeszcze zapowiem. Bo myślę, że ten odcinek się ukaże pierwszy, bo tamten jeszcze jest nieskończony. Zrobimy dla Was specjalnie na Wasze prośby i Wasze pytania. I zrobimy to, może to zrobię dzisiaj. Muszę Mańka namówić, żebyśmy pojechali w nocy. Zrobimy sobie porównanie dwóch celowników. I to już Wam zapowiem, ponieważ bardzo dużo osób do mnie pisze przed zakupem. Wchodzą na naszą stronę internetową i chcą wybrać sobie celownik noktowizyjny. I Infrared TD70L czy Alpex. Od razu mówię, dwa różne celowniki. W tym kolejnym odcinku, który zrobimy, zamontuję, ja mam prywatnie Infrared TD70L, więc ja z tym Infraredem sobie wyjdę w teren z moim. Mańkowi założę na, no nie wiem, czy na jakiś tam mój sztucer, czy nie. Chodzi o to, żeby tak samo nagrywać, jak robiliśmy dla Was porównanie Falconów, łącznie z Lynxem nowym LH2520. To zrobimy takie porównanie tych dwóch celowników, ponieważ wszyscy pytają cały czas to czy to, to czy to. Dwa różne celowniki, ale o tym to sobie pogadamy w następnym odcinku, więc to Wam taką małą zapowiedź robię. A my dzisiaj chyba
z Mariuszkiem pojedziemy na polowanie wieczorem. Także co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Napiszcie Wasze odczucia i zwróćcie uwagę na tę stabilizację, o której ja Wam mówiłem, ponieważ ja Wam to wszystko nagrywałem z ręki i każdy ruch po prostu tamto ten obraz drgał. Michał jak to będzie montował, no to oczywiście to gdzieś tam powstawia, porobi, no ale udało się tam sporo ponagrywać tym habrokiem, więc będziecie mieli obraz w każdej wizji. Ja się kłaniam niziutko, pamiętajcie o komentarzu, zostawcie łapę do góry, komentarz, nawet ten taki negatywny oczywiście, to mile widziany, bardzo nam pomaga, bardzo. Po prostu jesteśmy zadowoleni, jak piszecie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Mamy tych materiałów nagranych trochę, więc nie wiem, co tam będzie następne, więc będziemy... No następne też Wam zapowiedziałem, ale jak to tam wyjdzie czasowo, to tego nie wiem. Także co, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia i dashbur.